Cześć, witajcie. Kilka lat temu zainstalowałem tutaj w tym tarasie właśnie odpływ liniowy, który możecie zobaczyć. No i generalnie jestem z tego rozwiązania strasznie zadowolony. Jednakże jeżeli chodzi o odpływy liniowe, to od czasu do czasu trzeba przeprowadzić taką małą konserwację. Ja staram się to robić co roku, jednakże czasami, jak ostatnimi czasy mi się zdarzyło, upłynęły 2 lata od takiej konserwacji wykonanej przeze mnie. No i też opiszę, jak ten odpływ jest u mnie wykonany, także zapraszam na film. A jeżeli jeszcze jesteście ciekawi, jak to było robione, to mam taki a la film, pokaz slajdów. To on się pojawi w prawym górnym rogu ekranu. No, nie jest to jakiejś pierwszej klasy, bo to moje pierwsze spotkania z wideo, także myślę, że w przyszłości będzie lepiej. Zapraszam na film. Jak możecie zaobserwować, dom mieści się w zagłębieniu terenu, także cała spadająca woda gdzieś musi znaleźć ujście. Generalnie jeżeli chodzi o górny poziom, to tu zastosowałem takie rozwiązanie. Jest kratka i tam możecie zaobserwować, jest odpływ. I tu następnie pod tarasem ta rura jest poprowadzona mniej więcej w ten sposób. Gdzieś tu pod spodem. I idzie potem do takiego głównego odpływu. Generalnie gdzie to potem idzie, nie wiem, bo to poprzedni właściciel zrobił wraz z sąsiadem, także ten odpływ jest do jakiegoś zbiornika gdzieś tam, ale dokładnie jak to dalej wygląda, nie mam zielonego pojęcia po prostu. W każdym razie co sezon wraz z uschłymi liśćmi tu się zbierają się jakieś nieczystości, ziemia, piasek i inne tego typu rzeczy, także w dniu dzisiejszym sobie zdejmę te kratki ocynkowane i potem przeprowadzę również pewną pielęgnację, pozbędę się tego piasku. No jak również zajrzymy sobie tutaj do tych studzienek, które odprowadzają wodę, co tam się dzieje, jak to wygląda. Mam 2 takie, tu już się zdążyła zapiaszczyć, także będzie, myślę, problem z jej otwarciem, no ale zobaczymy. Także w pierwszej kolejności usuwam wszystkie kratki. Z niektórymi poszło dobrze, z niektórymi troszkę gorzej, ale generalnie nie jest to jakaś ciężka praca. Także upłynęły 2 lata i sami możecie zobaczyć, jak tutaj to wygląda. Trochę się tego nazbierało, nie? A jak już flora zaczyna rosnąć, no to lepiej zadbać po prostu, żeby nie było powodzi w domu. Także jak widzicie, moim zdaniem 2 lata to maksimum czasu na przeprowadzenie konserwacji, ale lepiej moim zdaniem robić to co roku. Wiaderko, łopatka ogrodowa, no i zaczynamy konserwację. Prawie praca ogrodowa, ale w każdym razie tą ziemię potem się wykorzysta, bo to dobra ziemia. Tu teraz przystępuję do próby otwarcia włazu. Jak widzicie, zbierało się tam piasku w tych szczelinach, dlatego śrubokrętem ładnie sobie ten piasek delikatnie rozruszam, a potem sobie to odkurzaczem wyciągnę te nieczystości, żeby mieć potem łatwiejszy dostęp i żeby mi się to nie blokowało. Miejsce wydawało się niedostępne, ale mimo wszystko sami zobaczcie, ślimaki sobie zrobiły tam cmentarzysko. Dodatkowo też odkurzam resztki piasku, żeby potem ten właz ładnie mi wszedł na miejsce i żeby nie było problemu z zamontowaniem go. Teraz zabieram się za otwarcie włazu numer 2. No jak widzicie tutaj, jako że trochę był problem z dostosowaniem studzienki do poziomu tarasu, to zrobiłem taki odlew betonowy i własnej roboty. I tu niespodzianka, duża ropucha.
Trochę się zastanawiałem, jak ona tam weszła. Chciałem też ją ratować, ale po namyśle stwierdziłem, że nie będę ratował jej na siłę. Sama jakoś tam weszła, sama wyjdzie. A być może okazałoby się, że próbuję ją ratować z jej własnego domu. Tu teraz sobie otworzymy płytę głównego odpływu i zobaczymy, co tam się dzieje. W sezonie zimowym dużo liści opada z drzew, no i potem one znajdują się na tarasie, także jak widzicie, to pozostałości właśnie po sezonie zimowym. Po otwarciu płyty uzbierało się tam troszkę ziemi, także pozbyłem się tej ziemi, no i zacząłem udrażniać przepływ, żeby nie było tam nic, co by mogło blokować odpływ wody. Test wody pokazuje, że ten odpływ jest totalnie zapchany, także woda sobie ściekała po prostu górką, że tak powiem. A tu jak widzicie, woda stoi. No, spróbuję za chwilę udrożnić, tylko pójdę po sprzęt. Gdzieś tam mam kreta kanalizacyjnego takiego, ale oczywiście jak jest potrzebny, nie mogę go znaleźć. Użyłem kawałek druta. No jak widzicie, jednak okres 2 lat to jest za długo, żeby przeprowadzać takie konserwacje. Także doradzam robić to co roku. Następnie przemyłem trudno dostępną część kanalizacji wodą pod ciśnieniem, żeby resztki tej ziemi po prostu sobie spłynęły. No i dzięki temu udrożniłem newralgiczne miejsca. Jak widzicie, 2 pełne wiaderka się tego towaru zebrały. No to teraz czas na zabawę z karszerem. No generalnie twierdziłem, że będę pokazywał Wam, jak on się sprawuje w różnych warunkach, przy różnych pracach i to jest właśnie jedna z takich prac. Także, a jeżeli jesteście zainteresowani odpakowywaniem tego karszera, to film pojawi się w prawym górnym rogu ekranu. Kratki przemyłem też karszerem, żeby pozbyć się resztek piasku, co umożliwi mi łatwiejsze ich instalowanie. Oczywiście nie mogło się odbyć bez kontroli technicznej. Także praca skończona. Ja z tych studzienek jestem, odpływ liniowy, jak kto woli, jestem totalnie zadowolony. Przy opadzie poziomu około 1 cm na metr to się sprawuje bardzo dobrze. Jak robiłem ten taras i tutaj przy pierwszym deszczu moja małżonka z niedowierzaniem patrzyła, czy tam woda po prostu do drzwi nie wpłynie do domu. No ale na szczęście wszystko było mniej więcej tak wyliczone jak trzeba i nie było tego zawodu. W każdym razie, jeżeli chcecie jakieś informacje na temat tych odpływów jeszcze, to możecie pytać w komentarzach. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam, pa! Praca zrobiona, teraz czas na tropiki dla ubogich.